Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać różnice, podobieństwa, co można przełożyć od Zetora do 60 w układzie chłodzenia, co można zmienić, czym to się różni, czy można wykorzystać, czy można przełożyć, bo część z Was gdzieś tam wyczytało w internecie, że można, co można, dlaczego można, po co można, zalety, wady układu chłodzenia, układu od razu ogrzewania, też różnice, jakie przewody stosować do chłodnic, bo wielu z Was narzeka na jakość przewodów, i jak najefektywniej wykorzystać wentylatory. A mianowicie zaczynamy od pomp wody. Po lewej macie pompę wody od Zetora. To jest oryginalna czeska chłodnica, mówię, oryginalna czeska pompa wody. Tu mamy pompę Ursus Waryński, Waryński Ursus. Na początku zauważalna różnica, Zetor nie ma smarowniczki. Oczywiście miejsce do smarowniczki jest. W Ursusie jest smarowniczka. Przede wszystkim jest powiedziane, że jest takie powiedzenie, że kto smaruje, ten jedzie. Więc tutaj bym chciał Was uczulić. Pompy wody jak najbardziej można smarować. Stare pompy wody oryginalne w 60 pompy były smarowalne, więc jak najbardziej przesmarować tak, ale nie smarować. Dlaczego? Jeżeli nabijecie za dużo tawotu, wypchnie od spodu reparaturkę. Reparaturkę wypchnie, pompa zacznie cieknąć. Tutaj macie otworek rewizyjny, może nie rewizyjny, ale jak już woda pójdzie tym otworkiem, to znaczy, że puściła reparaturka. Pompa jest do wymiany, ewentualnie do regeneracji. Mało kto w dzisiejszych czasach bawi się w regenerację, więc najszybciej to jest zakup nowej pompy i jazda dalej. Ogólnie pompy, powiem Wam tak, różnicy wizualnej, poza tym smarowniczka, jest jeszcze jedna różnica, która powiedzmy ma jakiś tam wpływ albo nie ma wpływu. Delikatnie pod kątem jest króciec dolny, tu w Zetorze jest na wprost. Uszczelki są te same, czy Zetor, czy 60 ma tą samą uszczelkę. Z tym, że ta pompa wody to jest do Zetora serii 5211 7745. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w starszych Zetorach pompa wody była troszeczkę inna. Wszystko Wam kiedyś może pokażę, różnicę w pompach od Zetora. Tutaj głównie dzisiaj skupiam się na C360. Wysokość pompy jest identyczna, praktycznie, może różnica jest pół centymetra, ale nie ma to większego znaczenia, ze względu na to, że piasta w 60 jest troszeczkę odchudzona. Przychodzi w tym miejscu piastka nie na klinie, tylko na wpuście czułenkowym 4 razy 7,5, w Zetorze jest to samo, nakrętka 14 razy 1,5, zabezpieczona, zakontrowana i tak to leciało, można by powiedzieć. Więc tutaj sobie te różnice omówiliśmy i przede wszystkim najważniejsza różnica w pompie Zetora jest wyjście na rurkę do ogrzewania.
Dokładnie z wielu Was, montując jakieś tam ogrzewanie do C360, właśnie wykorzystując pompę od Zetora, popełnia jeden główny błąd. Tu nie ma zasilania, tylko tu jest, proszę Państwa, powrót. Zasilanie jest do ogrzewania z kolektora wodnego lub robimy to tutaj nie ma innej fizycznej możliwości w 60, z czujnika ciśnienia, z czujnika temperatury wody. Zaraz Wam opowiem dlaczego, jak to można zrobić. Ogólnie w kolektorze od Zetora mamy wyjście na ogrzewanie. Właśnie z kolektora tu jest ciepła woda, idzie na ogrzewanie, a tutaj do pompy wody jest powrót. Tak samo w serii ciężkiej do pompy wody jest powrót. Zasilanie idzie właśnie z tyłu głowicy, idzie z wymiennika ciepła w Zetorze i ten jest tu powrót, zasilanie idzie z kolektora. Można się pobawić i z kolektor wspawać lub przerobić wyjście z ogrzewania, wyjście z czujnika, oryginalnego czujnika do dwuwskaźnika i zaraz bym chciał Wam to pokazać. Jeszcze jedna rzecz, bo piastki mamy tutaj w pompie, jeżeli chodzi o Zetora, jest piastka stalowa, dlatego piastki ogólnie nie ma zainteresowania. W C360 jest żeliwna. Te żeliwny badziew niestety nie wytrzymuje, wybija na klinie. Zbyt długo to nie chodzi, potrafi wybić. Przede wszystkim też jest to wina koła pasowego. Zaraz Wam pokażę też różnicę na kole pasowym. Więc tak, jeszcze jedna rzecz. Tak sobie przyłożymy, bo koło pasowe pompy wody od Zetora do 60 od 60 od Zetora też pasuje. Zaraz Wam pokażę różnicę między kołami pasowymi. Z tym, że w Zetorze przychodzi jeszcze taka odsadka. I dopiero przychodzi wentylator. Troszeczkę jest to inaczej zrobione w Zetorze, ze względu na to, że tam jest inaczej zamontowana chłodnica. U nas przede wszystkim na 2 śruby, jakieś podkładki gumowe. W Zetorze jest chłodnica zamontowana na amortyzatorach gumowych. Czyli gwint, guma i znowu jest gwint. Jest to połączenie całkiem elastyczne. Jest to lepiej zrobione niż w C360. Dlatego w 60 tych chłodnic bardzo dużo się wymienia. W Zetorze, mimo tego, że tych Zetorów troszeczkę jest, chłodnice nie są aż tak wymienne, awaryjne w ten sposób. I dlatego ten element odsuwa nam wentylator bliżej chłodnicy. Tak to jest zrobione. Tak sobie Czesi wymyślili, żeby to nie kombinować. Ale ja już lecę. Wam przyniosę koło pasowe, bo akurat o tym zapomniałem i Wam pokażę różnicę. Jednak wprowadziłem Was w błąd. Niestety, przepraszam. Zdarzają się najlepsze pomyłki. Niestety, koło pasowe od Zetora nie pasuje do 60, a mianowicie, tak jak widzicie, jest różnica na wysokości. Ale spójrzcie na wykonanie. Polskie koło pasowe. Smarknięte, osmarkane. To ma niby trzymać. Nie wiem. Mi się ogólnie to nie podoba. No ale
czymś handlować trzeba. Lepszy ryc niż nic. Zobaczcie koło pasowe zetorowskie. Wciśnięte, zaprasowane. Faktem, że nie jest może pospawane, ale samo wykonanie, samo zaprasowanie tego elementu na drugim wygląda dużo lepiej i przede wszystkim, mimo że tu jest więcej materiału, to te koło pasowe jest dużo ciężejsze. Jest przede wszystkim grubszy rand, jest masywniejszy. Nie wiem, czy to kamera uchwyci, będę się starał, ale już jest różnica w grubości materiału. No, byłem się przekonany, że koło pasowe jest, gdzieś mi tam nie grało. Ogólnie to koło pasowe od Zatora nie jest jakieś tam chodliwe, więc gdzieś mi tam świtało, ale do końca nie byłem przekonany. Średnice są te same kół pasowych, no ale niestety gdzieś człowiek, powiedzmy, rutyna go zjadła. Może chciał zabłysnąć, a mu nie pykło. Więc tak to wygląda. Więc gdy mamy omówiony już temat pomp wody, samej pompy wody, możemy przejść do przewodów wodnych, a mianowicie jakie polecam przewody. To nie jest reklama Ursusa, bo te same przewody robi chyba Andoria Mod. Znaczy, no, może nie tyle, że robi, co ktoś dla nich to robi, ale przewody przede wszystkim, jeżeli chodzi o Ursusa, teraz chyba też już jest zestaw waryjskiego tych przewodów pod ich logiem, co je charakteryzuje. Przede wszystkim oplot wewnątrz, przewód jest zbrojony wewnątrz i oplot przewodu po zewnętrznej stronie. Przewody są dużo mocniejsze, nie puchną. Przede wszystkim na rynku możecie kupić tanie przewody za połowę tej ceny, no ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kto kupuje tanio, ten płaci 2 razy. Lepiej dołożyć i mieć święty spokój, bo czasami jest tak, że patrzy się przed siebie, a nikt nie patrzy na to, że gdzieś tam przewód pękł, woda zleciała, nie patrzy na kontrolki i moment, i silnik zagotowany. Już zagotowany to jeszcze par licho, ale zatarty i remont gotowy. Więc tak jak mówię, przewody, nie patrzcie, że tutaj jest Ursus, czy to waryński, czy Andoria. W każdym razie, żeby przewody były dodatkowo zbrojone po zewnątrz i w środku. Jakoś te płótno wtedy trzyma. Fajnie te przewody wyglądają. I teraz tak, przewody między Zatorem 7.2 5.2 różnicy nie ma. Ten przewód delikatnie w Zatorze jest dłuższy, ale od 60 jak najbardziej też można go zastosować. Pozostałe przewody też pasują. Są zamiennie stosowane, z tym, że ten przewód od 60 trzeba w tym miejscu obciąć, do Zatorka zamontować. To by było to. I następna sprawa, przede wszystkim to obudowa termostatu. Jeżeli chodzi o obudowę termostatu, to niestety do 60 obudowa termostatu wygląda jak wygląda. Jest zrobiona z aluminium. Czyli co? Jednorazówka, bo jeżeli nam tutaj zaśniedzieje aluminium zajdzie, może na zaśniedzieje, ale co po prostu się ulotni aluminium, bo to jest do tego jak to wam powiedzieć, jest to typowe zachowanie dla aluminium, czyli ulatnia się, automatycznie te śruby, nie idzie ich poodkręcać, chyba że jeszcze jakieś dobre są śruby, powiedzmy na klucz,
dziesiątkę, nie na śrubokręt jeszcze to można w miarę ruszyć, ale to gwinty się zrywają, więc te obudowy są jednorazówki. Nie ma dobrych polskich odlewów. Są importy, niestety te importy lubią cieknąć. Już nie raz, nie dwa się spotkałem z takim produktem. Zobaczcie nawet tutaj odlew w tym miejscu. Chropowaty. Może to i uszczelni, no ale niestety tu jest ładnie. No ale tutaj już tak ładnie nie jest. Więc tu mamy termostacik do 60. Może nie mieszkowy, mieszkowy może jest lepszy. Jedni są mieszkowy, drudzy nie. I teraz powiem wam, jak to działa. Tu łączymy obudowę termostatu z kolektorem wodnym, czyli tym kolanem. Prostym wężem od dołu łączymy z pompą wody i tu na wprost w ten sposób łączymy z chłodnicą. I jak działa termostat? Woda z kolektora wodnego wpływa do obudowy termostatu. Termostat, gdy jest otwarty, woda przepływa do dołu, do pompy wody i krąży małym obiegiem. Nie wymusi przepływu przez chłodnicę. Gdy otworzy nam się termostat, zamyka nam ten tu oto kanał. Tak jak widzicie, w środku jest termostat. On się otworzy i zamknie nam ten kanał. I wymusi nam obieg z kolektora do góry na chłodnicę. Chłodnica od góry przepływa do dołu i zaciąga przewodem, tym przewodem przez pompę wody od dołu, zaciąga i pcha wtedy na blok wodę nie tyle że zimną, co po prostu chłodniejszą. Termostat cały czas pracuje, otwiera się, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. Więc tak to wygląda. I tak to działa. I teraz obudowa termostatu jest elementem nie tyle że luźnym, co może nie tyle że ciężko to nazwać wolno stojącym, ale nie jest połączone na stałe z blokiem silnika czy z głowicą, tak jak w C385, tak jak w MF-ie, jest elementem podwieszonym na przewodach. Tylko trzymają go przewody, on nigdzie nie jest przykręcony na stałe. Podobnie jest w Zetorze, tylko że to od razu wam mówię, Zetor jakiś czas temu, nie wiem, 2-3 lata temu, 4, wymyślił sobie obudowy plastikowe. Obudowa i pokrywa termostatu jest aluminiowa. Dlaczego? Nie wiem. I żeby ktoś mnie nie posądził, że gadam głupoty, mamy tutaj woreczki, są zapakowane w woreczki, pokrywa, obudowa, oryginalne części Zetora. Więc tak to wygląda. I kolejną różnicą, jaką jest między C360 a Zetorem, można zastosować obudowę do Zetora, do 60 od Zetora, z tym, że działa to w następujący sposób. Już wam pokazuję, tylko muszę się jeszcze raz do tego przygotować. W ten sposób. Termostat będzie patrzył na leżącą.
To jest jedyny wymysł, prócz innych ciągników, gdzie jest to zrobione w ten sposób, że termostat leży, nie stoi w ten sposób, tylko sobie leży. I teraz tak, tu pod palcem wskazującym idzie przewód do kolektora wodnego, tu dołem do pompy wody i pokrywka termostatu, o, też plastikowa, przychodzi w ten oto sposób. Powiem Wam szczerze, że plastik mi się podoba. Jeżeli on jest temperaturoodporny i on naprawdę się nie odkształca, nie wiem, bo ja go nie użytkuję, więc ciężko mi to jest odpowiedzieć. Są klienci, którzy go mają. Działa to, wytrzymuje, więc jak najbardziej można to zastosować. Jest to na pewno nie jednorazówka. Kilka razy można tego użyć, rozebrać, złożyć, bo plastik no się nie ulotni, tak jak aluminium. I przede wszystkim tu w obudowie z góry macie dodatkowy otwór. Czyli do przeróbki układu tu wkręcamy czujnik temperatury wody. I teraz powiem Wam tak, jedyną wadą i zaletą właśnie tego czujnika jest to, że do czujnika trzeba doprowadzić oddzielnie masę. Tak jak w 60 nie ma to połączenia na przewodach elastycznych. I tak samo jest w Zetorze, dlatego trzeba podprowadzić prądowy do czujnika, do kontrolki, do zegara, przepraszam, nie do kontrolki, do zegara i masowy dodatkowo trzeba podciągnąć, żeby go zmasować, żeby to właśnie działał prawidłowo czujnik. Czujnik kosztuje, no nieważne ile, przede wszystkim czujnik od 60 jest nieelektryczny, jest na tą spiralę, tak to niektórzy mówią termoparę, to nie może nie ten, ale tam jest w każdym bądź razie rtęć, nie rtęć, jedni mówią, że rtęć. Faktem, ja się nie zagłębiałem nigdy też w to, jaki tam jest płyn. Ogólnie jest płyn, jest coś tam w środku, które się pod temperaturą rozszerza i wskazówka idzie do góry. Ja się nie zastanawiałem nad tym, nigdy nie sprawdzałem, co tam jest, nie robiłem tego, szczerze, nigdy mi to tam nie interesowało. Działa to działa. W Zetorze jest czujnik elektryczny, czyli mała przeróbka. A że wiem, że wielu z Was jakieś tam przeróbki robi, to są każdego indywidualne sprawy, małe zegary, każdy chce mieć powiedzmy zegar odciśnienia oleju i drugi chce mieć zegar odciśnienia powietrza, wody oddzielnie, od temperatury wody oddzielnie, jakieś dodatkowe zegary, bo tak samo zakładacie turbo sprężarki do 60, więc tutaj ta przeróbka już zwalnia Wam jakieś miejsce na zegarze. Dodatkowo zegary, jeżeli chodzi o czeskie i zegar i wskaźnik, czyli czujnik, o czujniku mówimy, czeski, może jest dokładniejszy. No ciężko mi tu jest odpowiedzieć. Jedni sobie to chwalą, drudzy nie, ale w tym sposobie, zakładając w tym miejscu czujnik, zyskujemy wyjście z kolektora wodnego z tyłu, gdzie możemy wkręcić nypel albo wspawać nypel z wyjściem na ogrzewanie. Więc tu już jakieś tam są plusy, minusy. Koszt przeróbki? Podejrzewam, że jeżeli zegar będzie dwuwskaźnik, przepraszam, nie zegar, tylko dwuwskaźnik, będzie walnięty, no to polski dwuwskaźnik kosztuje ponad 200 zł na dzień dzisiejszy. No albo cena, albo jakość, tak jak powtarzam. Więc tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć, czy zakładając zegar oryginalny dwuwskaźnik od 60, czy przerabiamy to na coś innego, zakładamy dodatkowo
wielkiej różnicy już cenowej między jednym a drugim nie ma i przede wszystkim od Zatorowskie termostaty są dużo wytrzymalsze niż w C360, więc to jest kolejna zaleta, więc tu już te części można stosować powiedzmy zamiennie w podobnych pieniądzach, nie jest to wielka różnica. Następną rzeczą, którą jest jeszcze nieomówiony w dniu dzisiejszym wentylator. Ze względu na to, że wielu z Was, żeby 60 lepiej się chłodziły, zakłada wentylatory zatorowskie. One faktem są lżejsze, czyli znowu łożyska nie są tak obciążane, bo ten wynalazek nasz, powiedzmy, można powiedzieć, że PRL-owski, jest dużo ciężejszy. Powierzchnia łopatki jest dużo mniejsza. Zresztą łopatki, mimo tego, że to są pospawane, potrafią się urywać. W Zetorze są nitowane, też potrafią się wybić na nitach i też się zerwać. Są to sporadyczne przypadki. Aczkolwiek plus jest taki, że łopatka plastikowa nie uszkodzi zbytnio chłodnicy. Nie zrobi takiego rabanu jak łopatka metalowa, która już tnie wszystko na swojej drodze. Przede wszystkim różnica, jaka jest między 60 a Zatorem, to zobaczcie. 60 łopatka jest bardziej płaska. Zetorowska łopatka jest pod większym kątem. Tu jest mniejszy kąt, tu jest większy kąt, czyli zabiera nam więcej powietrza. Wielu z Was właśnie te wentylatory zakłada, ale powiem Wam szczerze, że przechodzą one od kilku tygodni do lamusa. Wielu z Was chce wentylatory lepsze. Są lepsze wentylatory. Chcą ludzie wentylatory przede wszystkim do ciągników wersji 4x4. Tak, do 64x4, ale z dołożonym turbo. Te ciągniki już powiedzmy pracują. Faktem, że to jest nadal powiedzmy sobie 60, 70, 80 koni w zależności to jakie ma turbo. Inaczej to pracuje. Są specjaliści, którzy z 60 robią po 90 koni, ale to już jest zabawa. To są już ciężko ich nazwać fanatykami, ale jakby Wam to powiedzieć, specjaliści. Oni lubią się pobawić, wydać w to pieniądze, ale już żeby jak wydać pieniądze, to zrobić coś porządnie. Są takie kanały na YouTubach, można poszukać, znajdziecie na pewno. I teraz najważniejszy jest układ chłodzenia. Mimo tego, że chłodnice zostają te same, no trzeba to udoskonalić tak, żeby te chłodzenie było jak najbardziej efektywne. I wymyślili Czesi wentylator, już Wam go pokazuję, tylko zastanawiam się, gdzie go położyłem. Dodam. Jest wentylator jeszcze większy, jeżeli chodzi o pojemność łopatek, które zabiera powietrze i dmucha przez chłodnicę. Średnice są te same, tylko tak jak zobaczcie, łopatka już jest dużo dłuższa. Jest masywniejsza łopatka. Tu jest znowu masywniejszy ten osadzenie przede wszystkim. Nie potrzeba dodatkowych przeróbek. O, nawet strzałka jest, którą sobie ma się kręcić. Nie wiem, czy widać. Widać. Więc tak to działa. I mianowicie łopatek jest 7. W standardzie jest 6. W tym jest 7. Od razu Wam mówię, że te wentylatory zdają egzamin. Te same wentylatory tego samego dostawcy klienci montują do serii ciężkiej, 7-łopatkowe, mimo tego, że szóstki miały 8 łopatek, zakładają 7 i naprawdę to zdaje egzamin. Nie ma z tym problemu.
Jest to wydajniejszy wtedy układ. Element chłodzący jest wydajniejszy, o tak powiem. Przeciągając przed chłodnicę jeszcze więcej powietrza, automatycznie chłodząc przez kanały, chłodząc nam ciecz, czy to płyn, czy to wodę, w zależności jak to tam jeździ. Już nie wnikam w szczegóły. I teraz następna rzecz, która jeszcze może Wam to pokażę, albo nie pokażę, w zależności jak sobie ułożę te chciałbym tu w jednej linii zrobić, ułożyć to wszystko. Do poziomu. I zaraz zobaczcie. Łopatka od 60 leży na płask, od Zetora jest bardziej podgięta, wyprofilowana, ale ta jeszcze bardziej. Tu jest po prostu odległość, ja to sobie po odległościach mierzę. Tu mamy na 2 palce, tutaj 2 palców nie włożę, więc ta łopatka jeszcze jest bardziej na wprost i jeszcze więcej powietrza ma zabierać. Więc jeżeli Wam coś tutaj podpowiedziałem, pomogłem, cieszę się. Chłodnic Wam pokazywał nie będę, bo tutaj nie ma co pokazywać. Jeżeli będę miał chłodnicę z Ursusa, która troszeczkę kosztuje na dzień dzisiejszy, ale jest podobno lepsze wykonanie, pokażę Wam różnicę między tureckimi chłodnicami a polską chłodnicą. Na pewno będę chciał to zrobić, Wam to pokazać i tak samo pokazać różnicę w chłodnicy między 60 a Zetorem. Myślę, że w tym odcinku jakąś tam wiedzę już będziecie mieli, szczególnie dla tych, którzy szukają informacji, czy Zetor, czy 60. Faktem jest to tylko teoria, praktyka to jest praktyka, więc tutaj można się już pobawić we własnym zakresie i uczyć się przez praktykę. Ja Wam tutaj mogę jedynie omówić teorię. Pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć.